O Boże. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w Traktor Studio. Nazywam się Dominika Lichy i w dzisiejszym odcinku dedykowanym Marii Konopnickiej opowiem Wam, dlaczego nazywano ją niewiastą mocno kochliwą, czego nie mogli wybaczyć jej konserwatyści oraz co pożądała wyżej nad miłość męża swego. Zapraszam. Maria Wasiłowska, później Konopnicka, urodziła się w roku 1842 w Suwałkach, chociaż dokładną datę jej narodzin znamy dopiero od XX wieku, ponieważ przez cały okres swojego życia, nawet w korespondencji z najbliższymi osobami, Maria utrzymywała, że jest 4 lata młodsza. Miała kilkoro rodzeństwa, jednego brata, 4 siostry i właśnie z bratem najlepiej się dogadywała, najbardziej lubiła się bawić. Już od samego początku przejawiała zainteresowanie pisarstwem, układała pierwsze zwrotki, głównie piosenek, potem wierszy, natomiast nie patrzono na to jak na jakieś poważne zajęcie, ponieważ głównie w tamtym okresie dziewczyny przygotowywano do tego, żeby pełniły rolę dobrych żon, matek, a nie autorek. Kiedy Maria była starsza, cała rodzina przeprowadziła się do Kalisza, gdzie jej ojciec otrzymał urzędniczą posadę, zamieszkali w kamienicy, w pięknym mieszkaniu, gdzie Maria spędziła nastoletnie lata swojego życia. Niestety dobre czasy dla rodziny skończyły się wkrótce, ponieważ matka Marii w wieku 34 lat zmarła. Maria miała wówczas lat 12 i tutaj też jest dość taka dziwna sytuacja, ponieważ Maria później utrzymywała, że praktycznie w ogóle nie pamięta matki, co mogłoby świadczyć o tym, że faktycznie była młodsza. Niektórzy też doszukują się jakichś złych relacji między matką a córką, natomiast mi się wydaje, że faktycznie to takie utrzymywanie, że Maria nie ma żadnych wspomnień z matką, miały świadczyć o tym, że była jednak młodsza, kiedy jej mama umarła. Kiedy ojciec został sam z 6 dzieci, prowadził dom bardzo surowo. Maria wspomina ten czas jak o życiu w zakonie. Ale to, co zawdzięcza ojcu, to edukacja, bardzo niestandardowa jak na tamte czasy, ponieważ ojciec Marii czytał im polskich autorów, Kochanowskiego, Mickiewicza, co było wtedy zakazane i nawet groziło zesłanie na Sybir za nawet wypowiadanie nazwiska Mickiewicz. Natomiast ojciec Marii czytał im Konrada Wallenroda, uczył historii Polski, przedstawiał im historię starożytnego Rzymu, Grecji, co potem też miało wpływ m.in. na to, że Maria interesowała się nauką, historią, filozofią. Kiedy Maria miała 13 lat, została wysłana przez ojca do szkoły Sakramentek w Warszawie, gdzie już była jej starsza siostra Wanda i gdzie miała pobrać naukę, która przygotuje ją do dalszego życia. Tam Maria poznała Elizę Orzeszkową, z którą po 20 prawie latach zaprzyjaźni się na całe życie. Jednak w szkole po prostu były koleżankami, które razem piszą wiersze, za co były niezwykle cenione przez nauczycieli, przez koleżanki. Maria też bardzo dobrze się uczyła, więc pomagała w nauce innym dziewczynom. Natomiast tak samo jak w dzieciństwie, tak tutaj nie do końca uważano, że pisarstwo jest dobrym zajęciem dla dziewczyn i podobno nawet matka Orzeszkowej, kiedy zakonnica powiedziała jej, że właśnie jej córka będzie autorką, bardzo się oburzyła, ponieważ o ile była to jakaś pasja przed wyjściem za mąż, tak potem po wyjściu za mąż od kobiet oczekiwano, że będą po prostu zajmować się domem, dziećmi i mężem. Maria w tej szkole była przez rok, w wieku 14 lat wróciła do domu i razem z siostrą zaczęły bywać w towarzystwie, na balach, po to, żeby poznawać ludzi, mężczyzn i żeby wkrótce wyjść za mąż. Kiedy faktycznie Wanda została już wydana, przyszła kolej na Marię i ta wkrótce, może nie tak wkrótce, bo chyba przed 20 rokiem życia, poznała Jarosława Konopnickiego. Poznała go w kancelarii swojego ojca, ten od razu jej się spodobał, był od niej o 12 lat starszy, bardzo przystojny, wysoki, z dobrej rodziny i z wzajemnością. Maria również mu się spodobała. Miała niezwykły urok osobisty, także czarowała wielu mężczyzn i para wkrótce pobrała się. Po ślubie para wyjechała do Bronowa, gdzie Jarosław zarządzał gospodarstwem i Maria tak zaczęła swój żywot
młodej, ale bardzo zadowolonej żony. Wyjazd z Kalisza musiał być dość trudny dla Marii, ponieważ warunki życia znacznie się pogorszyły na wsi, ale ona mimo wszystko dom, w którym zamieszkała, nazywała dworkiem, była absolutnie zachwycona tym, jak wygląda życie młodej żony. W listach bardzo często opisywała swojego męża w samych superlatywach, nazywała go aniołem wąsatym. Też lubiła życie na wsi, lubiła naturę. Miała tam podobno taką alejkę stworzoną z grabów, w której uwielbiała siedzieć, odpoczywać, marzyć. I tak wyglądały pierwsze lata jej małżeństwa. Ich sielskie, wspaniałe, idealne życie przerwał wybuch powstania styczniowego. Nie do końca wiadomo, jaką oni rolę pełnili w trakcie walk. Najprawdopodobniej Jarosław brał czynny udział w walkach, natomiast też nie do końca można dać wiarę relacjom córek Konopnickich, ponieważ im bardzo zależało na tym, żeby zbudować legendę wokół swoich rodziców i powstania styczniowego. Najprawdopodobniej ich zaangażowanie nie było aż tak duże, jak właśnie dziewczyny chciały przedstawić. I kiedy po powstaniu styczniowym małżeństwo wróciło do Bronowa, na świat przyszła 9 ich dzieci, z czego dorosłego życia dożyło 6 z nich, 3 synów, 3 córki. Ten pierwszy etap macierzyństwa był dla Marii też dużym spełnieniem, odnajdywała w tym zadowolenie, radość i po prostu była szczęśliwą, młodą żoną, matką. Jeżeli chodzi o edukację dzieci, to tylko Maria się nią zajmowała, ponieważ Jarosław był chłopomanem i uważał, że skoro chłopskie dzieci nie potrzebują edukacji i żyją, to jego dzieci również. Wkrótce jednak stosunek Marii do życia, które prowadziło, diametralnie się zmieniło, ponieważ odkryła na strychu w swoim domu bibliotekę, której nikt nie używał, gdzie było mnóstwo książek, woluminów. I kiedy Maria coraz częściej zanurzała się w lekturze przeróżnych książek, coraz bardziej czuła się wyobcowana na wsi, coraz bardziej czuła, że nie ma z kim rozmawiać, że nie ma wspólnych tematów nie tylko właśnie z mężem, ale z ludźmi, którzy ją tam otaczali. I coraz bardziej czuła się sfrustrowana i nieszczęśliwa. Też do tego oczywiście dochodziły kolejne problemy małżeńskie, jak to, że Jarosław nie potrafił zarządzać gospodarstwem, o co też mieli pretensje jego bracia i siostry. Zaciągał długi, awanturował się z ludźmi, miał mnóstwo spraw sądowych. Bardzo często nie było go w domu przez kilka dni, więc i gospodarstwem, i dziećmi musiała się zajmować Maria. I kiedy miała już właśnie dość obowiązków, własnych frustracji, żali, narzekań, właśnie uciekała w naturę, do lasów, gdzie czytała ukochane książki i to pozwalało jej przetrwać te najtrudniejsze dni. No ale mimo wszystko nie pomogło to jej małżeństwu, ponieważ jej relacje stały się z Jarosławem coraz bardziej chłodne, zimne. I też w związku z licznymi długami i tym nieumiejętnym gospodarowaniem majątek w Bronowie małżeństwo musiało wkrótce sprzedać. Kiedy Konopniccy sprzedali majątek, przeprowadzili się z pozostałym dobytkiem do Gusina. Tam zatrudnili młodego nauczyciela, 18-letniego chłopaka, który miał uczyć dzieci konopnickich, głównie synów. I tak się złożyło, że ten nauczyciel zakochał się w Marii, zresztą z wzajemnością, i nawiązała się bardzo bliska relacja między właśnie tym młodym nauczycielem a ponad 30-letnią Marią Konopnicką, panią domu, co podobno nie było jakimś niecodziennym zjawiskiem. Podobno w tamtym okresie czasami tak bywało, że panie domu miewały romanse z guwernerami, nauczycielami swoich dzieci. Faktem jest, że między tą dwójką nawiązała się nie tylko jakaś intymna być może relacja, ale również takie porozumienie dusz. Maria mogła z nim rozmawiać właśnie o książkach, o filozofii, o problemach społecznych, czego nie mogła robić ze swoim mężem. Także tutaj doszła kolejna osoba, z którą Maria czuła się bardzo dobrze, czuła się rozumiana, kochana. Inną taką osobą był jej stryj Ignacy, z którym utrzymywała też bardzo bliski kontakt listowny przez całe swoje życie, którego się radziła.
No i tutaj właśnie dzięki temu nauczycielowi ona powoli zaczęła czuć, co tak naprawdę ją interesuje w życiu, czego chce, co jest jej bliższe. To niestety też spowodowało, że coraz bardziej czuła się dziko między innymi ludźmi, coraz bardziej właśnie czuła się wyobcowana, nie do końca interesowały ją tematy, które poruszały jej sąsiadki, które dotyczyły głównie właśnie gospodarstwa, prowadzenia domu. Podobno niektórzy doszukują się odbicia relacji właśnie Konopnickiej z młodym nauczycielem w wierszu Romans wiosenny. Romans z Krynickim nie był jedynym romansem, który w tamtym okresie Maria przeżywała. Innym mężczyzną, który pojawił się na jej drodze, był pan Dąbrowski, starszy mężczyzna, sąsiad, który między innymi jako pierwszy zachęcił ją do tego, żeby pisała wiersze, które on odczytywał na publicznych zgromadzeniach, co prawda przypisywał sobie ich autorstwo. Natomiast faktem jest, że właśnie dzięki jego namowom Maria wzięła pióro i zaczęła pisać. Były to początkowo takie utwory o charakterze piosenek ludowych. Natomiast jeżeli chodzi o wpływ życia na wsi, w Gusinie, w Bronowie, to widać go na przykład w utworze Józik Srokacz, gdzie Maria właśnie opisuje realia życia na wsi. Niedługo później Maria dostała zalecenie, żeby wyjechać do uzdrowiska w Szczawnicy, gdzie pojechała bez dzieci, bez męża na 2 miesiące, ale właśnie z Krynickim i z panem Dąbrowskim. Podobno dla pozorów zabrali jeszcze w podróż inną kobietę. No, niektórzy doszukują się tutaj jakiejś trójkątnej relacji. Faktem jest, że spędzili bardzo przyjemnie 2 miesiące, 2 letnie miesiące, pełne, myślę, spokoju, odpoczynku. I po tych 2 miesiącach Maria napisała cykl 9 wierszy w górach, które po powrocie do Gusina opublikowała w tygodniku ilustrowanym. I to okazało się przełomowym momentem w jej życiu, ponieważ jeden z wierszy trafił w ręce Henryka Sienkiewicza, który w tamtym okresie był już bardzo popularny, nie był ceniony jako pisarz, ale o czym mówiłam w poprzednich odcinkach, on pisał takie listy Litwosa z podróży, między innymi właśnie ze Stanów, które były bardzo popularne w Polsce i które uczyniły z niego celebrytę, kogoś bardzo znanego. W związku z czym, kiedy on napisał bardzo pochlebne słowa na temat twórczości młodej poetki, to dało impuls Konopnickiej do tego, żeby diametralnie zmienić swoje życie, rzucić męża, zabrać dzieci i wyjechać do Warszawy po to, żeby właśnie zająć się twórczością. Zresztą tak pochlebne recenzje Sienkiewicza po prostu sankcjonowały twórczość Marii i dały jej taki znak, że może faktycznie to jest jej droga, to jest jej powołanie. Maria Konopnicka wykazała się naprawdę ogromną odwagą, wykonując taki ruch, ponieważ po pierwsze ludziom nie przychodziło do głowy, jak kobieta może sama żyć bez męża w domu, jak może parać się czymś takim jak twórczość i jak w ogóle może odejść od męża, zabierając ze sobą dzieci. Na tamte czasy było to naprawdę bardzo rzadkie, więc to ryzyko bycia wykluczoną, wyśmianą, pogardzaną, ryzyko doświadczenia ostracyzmu było naprawdę wysokie. Pomógł jej ojciec w pierwszym momencie, który zaprosił ją do siebie, więc też jakby nie było tak, że ona po prostu wyprowadziła się sama do jakiegoś innego mieszkania, do obcego miasta, tylko miała wytłumaczenie, że przeprowadziła się do ojca, żeby na przykład dzieci miały lepszy dostęp do edukacji. Dla Jarosława też to było na rękę, ponieważ bycie rogaczem przy swojej żonie, myślę, że dla nikogo nie jest przyjemne. Oczywiście ten ruch Konopnickiej spowodował, że małżeństwo raz na zawsze realnie przestało istnieć, natomiast nigdy się nie rozwiedli. Nie wiadomo z jakich powodów, być może Konopnicka bała się skandalu jeszcze większego, ale ta odległość od żony Jarosławowi też była na rękę. Zresztą przez całe życie Konopnicka go utrzymywała, może nie utrzymywała, ale spłacała jego długi, pomagała mu finansowo, on ją też szantażował.
Bardzo często, ponieważ kiedy byli w formalnym związku, to on musiał dać jej pozwolenie na przykład na paszport, na wyjazd, więc za każdym razem ona, prosząc go o zgodę, musiała płacić mu pieniądze, żeby móc żyć jak wolna kobieta. Konopnicka przeprowadziła się do Warszawy w 1878 roku, w wieku 35 lat i nastały dla niej bardzo trudne czasy. To wyobrażenie o życiu w pełnej wolności, z daleka od męża, od problemów, które wynikały z tego małżeństwa, poświęcenie się wyłącznie właśnie pisarstwu, okazały się iluzją i naprawdę było jej bardzo trudno wiązać koniec z końcem, zapewnić dzieciom pożywienie. Początkowo mieszkała z ojcem, tak jak powiedziałam, ale wkrótce po jej przeprowadzce umarły jej 2 siostry i ojciec, więc straciła swoje najbliższe osoby. Nie mogła mieszkać zatem z macochą, więc musiała znaleźć sobie mieszkanie na własność. Znalazła je na Starym Mieście, gdzie był wtedy targ, gdzie był brud, syf, zgnilizna i na pewno jakby to otoczenie niczym nie przypominało otoczenia, które kojarzyła właśnie z życia na wsi, blisko natury. Szyła po nocach, ciężko harowała, udzielała korepetycji, których bardzo nie lubiła i za pierwsze swoje publikacje nie otrzymywała żadnych pieniędzy, ponieważ najpierw musiała zdobyć dobre recenzje, żeby ktokolwiek za jej publikacje płacił. Kolejną osobą, która zainteresowała się twórczością Marii Konopnickiej, była Eliza Orzeszkowa, o której mówiłam wcześniej, którą poznała 20 lat wcześniej w szkole Sakramentek. I Eliza Orzeszkowa, kiedy przeczytała właśnie wiersze Konopnickiej w gazecie, napisała do niej list, w którym wyraziła właśnie słowa aprobaty. Dla Konopnickiej było to ogromne wyróżnienie, ponieważ Orzeszkowa miała już ugruntowaną pozycję, miała własną księgarnię, swoje wydawnictwo, także no myślę też, że dla Konopnickiej każde słowa wsparcia na początku drogi były niezwykle ważne, zwłaszcza od uznanych osób. Także do Sienkiewicza jako entuzjasty twórczości konopnickiej dołączyła Orzeszkowa. I tak się stało, że te dwie kobiety nawiązały bardzo bliską relację, wspierały się przez cały okres swojej twórczości, nie tylko prywatnie, listownie, ale również na łamach prasy publicznie, co myślę, że dla kobiet, które pałały się twórczością, było bardzo ważne. W początkowym okresie ich znajomości Konopnicka traktowała Orzeszkową jak bóstwo, pytała ją o rady, o to, co czytać, jak sobie radzić z niemocą twórczą. Potem to się wyrównało i obie już na równej stopie ze sobą korespondowały. I tak Maria Konopnicka powoli, publikacja za publikacją, stawała się ulubienicą czytelników. Nazywano ją miłym słowiczkiem, autorką chodzącą po łące, piszącą przyjemne wiersze. Także jej początkowa twórczość była owiana czymś niezwykle miłym, przyjemnym i wpisującym się w takie wyobrażenie na temat młodej, pięknej, zwiewnej poetki. Przy czym trzeba zaznaczyć, że wkrótce Konopnicka raz na zawsze zdarła z siebie tę etykietę przyjemnej, miłej, romantycznej osóbki. Jej wizerunek diametralnie się zmienił w momencie, kiedy poprosiła Orzeszkową o wydanie jej nowego utworu z przeszłości, fragmenty dramatyczne. Orzeszkowa była zachwycona tym tekstem, nazwała go arcydziełem poezji i herezji, natomiast w związku z treścią miała bardzo duże obawy, czy wydrukować ten tekst właśnie sygnowany jej wydawnictwem. W końcu opublikowała go po roku poza wydawnictwem swoim, natomiast to wywołało tak ogromną burzę i taki skandal, że Konopnicka raz na zawsze zyskała wizerunek właśnie rozwydrzonej bezbożnicy, wieszczki poganizmu, kogoś, kto jednoznacznie krytykuje, atakuje Kościół, atakuje polskość, co dla Konopnickiej było ogromnym zaskoczeniem, ponieważ ona była przez całe życie patriotką i też osobą wierzącą, więc przez to, że krytykowała przeszłość Kościoła katolickiego, działania Watykanu, też ingerowanie Kościoła w sfery intymne człowieka, co jej się po prostu nie podobało, została raz na zawsze wyklęta.
Pomimo tego, że wstawiła się za nią Orzeszkowa, która powiedziała, że Konopnicka jest po prostu za wolnością sumienia, też inni znani wsparli swoim słowem młodą poetkę, to mimo wszystko i kręgi konserwatystów, i katolików nie mogli wybaczyć jej tego dzieła i tak jak powiedziałam, przez całe jej życie wypominali jej to, że zwróciła się przeciwko Kościołowi i polskości. Nawet do tego stopnia, że na jej pogrzebie nie pojawiło się duchowieństwo, ponieważ uznali, że nie była prawowitą katoliczką i że po prostu ich nie będzie. Atak na Konopnicką, wręcz zaszczucie jej osoby przez niektóre kręgi spowodowało, że dzienniki, prasa nie chciały drukować jej wierszy. Jej nowy tomik poezji został owiany milczeniem, co dla twórcy chyba jest gorsze niż najgorsza krytyka. Z drugiej strony ten skandal spowodował, że ludzie jeszcze bardziej zaczęli się interesować jej twórczością i może jej wiersze nie były przez jakiś czas drukowane, natomiast jej tomiki były rozchwytywane jak ciepłe bułeczki. Zresztą w tym okresie przed wydaniem fragmentów Konopnicka stała się już niezwykle popularną poetką, chyba najbardziej popularną poetką w Warszawie w tamtym czasie, do tego stopnia, że ta popularność była i zaskoczeniem, ale też takim doświadczeniem bardzo męczącym. Konopnicka wręcz chciała uciec z Warszawy, ponieważ nie była przyzwyczajona do takiego zainteresowania. I mimo wszystko ta próba przemilczenia jej twórczości przez konserwatystów, katolików nie spowodowała tego, że Maria przestała tworzyć, przestała być czytana, ponieważ jej popularność wzrastała z każdym miesiącem. To, że nie chciano drukować przez jakiś czas twórczości Marii, też nie było bez znaczenia, ponieważ straciła w związku z tym dochody, co było dla niej niezwykle problematyczne w związku z tym, że cały czas musiała sama utrzymywać dzieci. Więc jeszcze więcej udzielała korepetycji, tłumaczyła teksty, nadal zajmowała się rzeczami, które mogły jej jakkolwiek przynieść dochód, ale była to dla niej bardzo męcząca sytuacja, bardzo wypalająca. No i niestety musiała pożyczać pieniądze od swoich przyjaciół, musiała jakkolwiek przetrwać ten czas. Była do tego stopnia zdesperowana sytuacją, że za namową swojego przyjaciela dokonała takiej publicznej spowiedzi w kościele kapucynów, w którym przed ludźmi wyznała swoją wiarę. Zresztą może nie było to dla niej takie, nie wiem, poniżające, ponieważ ona była osobą wierzącą, po prostu, jak sama twierdziła, jej wiara nie szła do Boga przez kruchtę i na przykład takie kwestie jak negowanie osiągnięć nauki przez Kościół były dla Konopnickiej po prostu nie do przejścia. Zresztą ona też wstrzeliła się wtedy w dość dobry czas dla poezji, ponieważ pozytywiści zaczęli na nowo doceniać poezję, powracać do wartości romantyków, też Konopnicką nazywano córeczką romantyków w związku z tym i paradoksalnie po całym tym okresie kryzysu, próby przemilczenia jej twórczości nastał dla niej bardzo dobry czas. Wkrótce zresztą gimnazjalista, który okaże się Stefanem Żeromskim, napisze, że Konopnicka jest wieszczką jego pokolenia i faktycznie coraz bardziej o Konopnickiej myślano jako o nowej wieszczce narodowej i zresztą potem przez resztę swojego życia, twórczości tak właśnie była określana. To był też taki okres, w którym być może na fali tego skandalu, wyłamania się właśnie z tego schematu pisania przyjemnych wierszy, Konopnicka zaczęła w swojej twórczości sięgać po inną tematykę i na przykład opisywała bardzo ciężkie warunki życia chłopów na wsi. Wydaje mi się, że to dlatego, że po prostu sama tego doświadczyła. Również jako żona chłopomana, który bardzo interesował się kwestią chłopów i ich życia. I szczerze, uczciwie opisywała te realia w swoich utworach, co też spotkało się z krytyką. Nawet Sienkiewicz ją za to skrytykował, który twierdził, że jest to zamach na faktyczny stan, że chłopi są na wsi szczęśliwi, że tak jest i że tak będzie. Inni mówili, że Konopnicka takim pisaniem, takim opisem realiów zachęca innych do skłonności zbrodniczych, czy wzbudza skłonności zbrodnicze.
Więc no też Konopnicka wykazała się nie lada odwagą, żeby opisywać rzeczywistość, która nie wszystkim się podoba, która jest szokująca, która jest niepokojąca, no ale prawdziwa. To, co w tamtym okresie najbardziej ciążyło Marii, to udzielanie znienawidzonych korepetycji oraz cenzura, która szalała do tego stopnia, że kiedy na przykład Maria napisała takie sformułowanie niewolnik namiętności, to cenzura zmieniała go na murzyn namiętności, ponieważ w Rosji nie było niewolników. Albo na przykład, kiedy napisała, że papież jest namiestnikiem Jezusa na ziemi, cenzura zmieniła to na wyrażenie, że papież jest generał-gubernatorem Jezusa na ziemi, ponieważ w kongresówce nie było wtedy namiestników, tylko właśnie generał-gubernatorzy. Także no myślę, że dla każdego twórcy takie zmiany byłyby po prostu nie do przyjęcia. Więc całkowicie nie dziwię się, że no, twórcy po prostu byli przerażeni, zdołowani i sfrustrowani takimi zmianami. Orzeszkowa też nie miała łatwo, ponieważ wkrótce zamknięto jej księgarnię i wydawnictwo, internowali ją na 3 lata do Grodna i miała nadzór policji nawet przez ten czas za swoje działania, więc no myślę, że nie było łatwo wtedy tworzyć i trzeba było naprawdę się nagimnastykować, żeby jakkolwiek to, co zostało stworzone, napisane, przypominało pierwotną myśl. Wkrótce Maria otrzymała propozycję stałej pracy. Była to jedyna jej stała praca w życiu, chociaż jeszcze się wahała, czy ją przyjąć, i była to pozycja redaktora naczelnej Gazety dla Kobiet. Maria nie do końca była za tym, żeby kobiety miały specjalną dla siebie prasę, ponieważ uważała, że kobiety nie są osobnym gatunkiem ludzkim, więc mogą czytać to samo co mężczyźni. Zresztą też nie podobało jej się to, jakie artykuły, jak prowadzono inną gazetę dla kobiet Bluszcz, którą nazywała gazetą ze spuszczonymi oczami, zasznurowaną buzią. No generalnie ostatecznie przyjęła te propozycje ze względu właśnie na finanse i na to, że mogła wtedy całkowicie porzucić obowiązek udzielania lekcji, ale chciała, żeby kobiety, które czytają tę gazetę, obudziły się z marazmu, żeby wzięły życie w swoje ręce, zaczęły być bardziej aktywne no i to był jej nadrzędny cel. Oczywiście wydawca miał cel inny, ta gazeta miała się po prostu sprzedawać, także pomimo umieszczania tam ambitnych artykułów, ambitnych treści, między innymi właśnie o kobietach, na przykład, które studiują za granicą, które zdobywają zawody takie jak, nie wiem, artysta, lekarz, to mimo wszystko Maria musiała się godzić na to, żeby umieszczać tam plotki ze świata, artykuły o kuchni, o prowadzeniu domu, co dla niej było bardzo trudne do zaakceptowania, i ostatecznie po 2 latach zrezygnowała, między innymi dlatego, że też spotykała się z wieloma zarzutami. Niektórzy, którzy byli bardziej postępowi, zarzucali jej właśnie miałkie treści, konserwatyści, że i tak to jest już za dużo. Także no wydaje mi się, że też był dość duży konflikt między wydawcą a właśnie Marią, która miała zupełnie inny cel i ambicje, jeżeli chodzi o tę gazetę. Jeżeli chodzi o życie towarzyskie Marii Konopnickiej w tamtym okresie, to było ono bardzo bujne. Brylowała na salonach, była ulubienicą warszawskiej śmietanki artystycznej, co było dla niej dość niecodzienne, ponieważ, jak sama zresztą nawet Orzeszkowa zauważyła, Konopnicka z takiej dziewczyny ze wsi, która była uważana za dziwaczkę, która wręcz stroniła od ludzi, którą towarzystwo męczyło, w Warszawie w wieku 40 lat zupełnie zmieniła tryb życia i też chyba zupełnie inaczej była postrzegana po prostu. Ludzie naprawdę lubili jej towarzystwo. Maria miała niesamowitą osobowość, więc bardzo często była zapraszana, ona z tych zaproszeń korzystała. I im była starsza, tym bardziej z życia towarzyskiego korzystała. Co jest też bardzo ciekawe, to to, że Maria bardzo nie lubiła się fotografować.
ponieważ najprawdopodobniej chciała, żeby ludzie zapamiętali ją jako młodą poetkę. Więc mamy dosłownie kilka zdjęć, głównie właśnie z jej młodości, które przedstawiają jej wizerunek. Chociaż przez jej współczesnych była uważana za wyjątkową piękność, więc być może ona po prostu miała jakieś negatywne zdanie na swój temat. Co więcej, nie tylko była uważana za piękność, też właściwie przez całe swoje życie budziła ogromne zainteresowanie mężczyzn. Zresztą z wzajemnością. Kiedy mieszkała w Warszawie, weszła w inny związek z nauczycielem swoich dzieci, z panem Gadomskim, który był od niej 17 lat młodszy i który towarzyszył jej na różnych balach, spotkaniach, przyjęciach, co oczywiście budziło mnóstwo plotek, sensacji. Pomimo tego, że tak jak powiedziałam wcześniej, nie była to rzecz zupełnie odosobniona. Mimo wszystko mówiono o niej właśnie ta mężczyźniara, dość chyba niefajnie, albo niewiasta mocno kochliwa, bo faktycznie wokół Konopnickiej zawsze było grono adoratorów i myślę, że Marii po prostu bardzo to odpowiadało. Natomiast jeżeli chodzi o potomstwo, to tak jak powiedziałam wcześniej, Maria miała 3 synów i 3 córki. I kiedy przeprowadziła się do Warszawy, jej największym zmartwieniem było znalezienie odpowiednich posad dla swoich synów i wydanie za odpowiednie osoby swoich córek za mąż. Nie miała znikąd pomocy. Jedyną osobą, na której mogła polegać, która czasami pomagała jej właśnie w znalezieniu odpowiedniej pracy albo dobrą radą, był jej stryj Ignacy. Natomiast mimo wszystko takie sprawy jak wykupienie synów z wojska spoczywało właśnie na Marii, ponieważ jej mąż nie miał pieniędzy. Wcześniej robił dokładnie to samo w stosunku do chłopskich dzieci, natomiast w przypadku swoich już się nie wywiązywał z tego obowiązku. Także Maria miała mnóstwo zmartwień, bardzo dużo też odpowiedzialności miała w związku z tym, żeby jej dzieci mogły pójść w świat z odpowiednim, nie wiem, wyposażeniem, przygotowaniem. Podobno 3 z nich była mocno problematyczna, o czym zaraz zresztą powiem. Ulubionym synem, jeżeli można tak w ogóle powiedzieć, Marii był Tadeusz, najstarszy syn, który był dość chorowity, cierpiał na depresję i niestety zmarł w wieku 27 lat w ramionach Marii Konopnickiej, co było dla niej ogromną traumą i bardzo strasznym przeżyciem. Na jego cześć napisała wiersz Tu się droga załamała, wydany w 1900 roku i podobno do końca życia nosiła przy sobie woreczek z ziemią z właśnie mogiły swojego syna i kazała się z nim pochować. Średni syn Stanisław podobno wdał się w ojca. Biografowie Konopnickie nie zostawiają na nim suchej nitki, podobno był nieudacznikiem, nie mógł znaleźć sobie pracy, nie mógł utrzymać kolejnych posad i też nie do końca wiadomo, co się z nim później działo. Jest bardzo mało informacji zachowanych na jego temat. Jego przeciwieństwem natomiast jest najmłodszy syn, Jan, który bardzo szybko znalazł pracę, którą pokochał. Była to praca zarządcy młynu. Zresztą jego opowieści, bardzo bujne, bardzo obszerne na temat pracy w młynie spowodowały, że Maria napisała nowelę We młynie, gdzie właśnie nawiązywała do realiów takiej pracy. Jan był osobą, która była najbardziej odpowiedzialna z całej rodziny, był takim oparciem, rdzeniem. Kiedy przeprowadził się z żoną do Arkadii, to miejsce właśnie, ich dom stał się takim miejscem, gdzie cała rodzina przyjeżdżała na jakieś zjazdy, spotkania rodzinne. To Jan właśnie przyjął swojego ojca pod swój dach, przyjął wyklętą siostrę, Helenę, o której zaraz powiem. I właściwie to on był takim trzonem, rdzeniem, dobrym duchem całej tej rodziny Konopnickich, a nie matka. Co też jest ciekawe, ponieważ Konopnicka właściwie przez całe swoje życie, potem jej córki utrzymywały taką teorię, taką wizję na jej temat, że była niesamowicie troskliwą, wyrozumiałą matką, co nie do końca było prawdą, ponieważ tak naprawdę Konopnicka najbardziej lubiła z dziećmi trzymać się na dystans. Kiedy nawet była z nimi w jednym miejscu, to czuła się obco i właściwie od razu chciała ruszyć dalej.
Także pomimo tego, że bardzo często utrzymywała z nimi kontakt listowny, gdzie udzielała rad, wyrażała swoje obawy, troski, zmartwienia, to mimo wszystko wolała, żeby dzieliła ich dość spora odległość. I o ile właśnie śmierć na przykład Tadeusza spowodowała, że Konopnicka bardziej zacieśniła więzi z pozostałymi dziećmi, to i tak mimo wszystko największym spoiwem w tej rodzinie był właśnie najmłodszy syn Jan. Jeżeli chodzi o córki Konopnickiej, to tutaj matka miała na nie taki plan, żeby te zostały nauczycielkami i oczywiście wyszły za mąż. I tylko najstarsza z nich, Zofia, poszła drogą, którą wyznaczyła im matka. Faktycznie wyszła za mąż, była nauczycielką. Kiedy zmarł jej pierwszy mąż, potem wyszła za mąż za innego mężczyznę, ale generalnie no, prowadziła takie życie, jakie matka chciała, żeby córka miała. I z tą córką miała najlepszy kontakt, w listach nawet zdobywała się na to, żeby żartować, nie wiem, jakieś tam plotki przekazywać, także była to córka, z którą Konopnicka miała najmniej problemów. Średnia córka, Helena, no była kimś zupełnie innym, miała zupełnie inną osobowość, zupełnie inny charakter. No to była, myślę, bardzo trudna relacja matki z córką. Przede wszystkim Konopnicka nie mogła wybaczyć tego Helenie, że zaszła w ciążę i urodziła nieślubne dziecko. Z drugiej strony są dowody na to, że Konopnicka odwodziła mężczyznę, z którym Helena zaszła w ciążę, od tego, żeby z nią był, żeby wziął odpowiedzialność. Mówiła mu, że no, Helena absolutnie nie nadaje się do życia w związku i że ten powinien jak najszybciej zrezygnować z jakichkolwiek starań. No i kiedy Helena była w tej ciąży, matka wysłała ją na wieś do ojca, żeby tam urodziła i żeby w Warszawie nie robiła większego skandalu. Potem utrudniała kontakt córki ze swoim dzieckiem. W ogóle nie czuła żadnego przywiązania do swojego wnuka. Mówiła o nim to dziecko. Uważała, że jest to wyłącznie kłopot dla niej, ponieważ to ona musiała utrzymywać córkę i wnuka. Generalnie była bardzo niezadowolona i tak jak powiedziałam, w późniejszym okresie nie pozwalała na to, żeby jej córka Helena w ogóle z tym swoim dzieckiem miała kontakt. Kiedy Helena wróciła do Warszawy, okazało się, że notorycznie, może to wcześniej było widoczne, natomiast kiedy była starsza, o wiele bardziej jej wyskoki się nasiliły. Bardzo dużo manipulowała, kłamała, była kleptomanką, oszukiwała ludzi, przychodziła do przyjaciół Konopnickiej, mówiła im, że matka ją głodzi, że głodzi jej dziecko, w związku z czym przyjaciele Konopnickiej wspierali dziewczynę, wykazywali się tutaj odruchem serca i kiedy na przykład wychodzili i zostawiali ją samą w pokoju, ona okradała im mieszkanie. Albo na przykład wynajmowała pokoje, za które nie płaciła. Potem właściciele mieszkań przychodzili do Konopnickiej, ona musiała za to wszystko płacić. Helena na przykład korzystała z usług dorożkarza, po czym uciekała i nie płaciła za przejazdy, także no, Konopnicka jakby ciągle musiała zabiegać o to, żeby wokół Heleny nie wybuchł jakiś większy skandal. Nie wiem, czy ona starała się na początku diagnozować Helenę, czy po prostu bardzo się jej wstydziła i czuła, że Helena zagraża jej wysokiej pozycji. Nie wiem. Natomiast kiedy już te wykroczenia na tyle się nasiliły, że ludzie zaczęli wnosić skargi na policję, na prokuraturę, no to Konopnicka była na tyle już wściekła, że na przykład pisała do swojego stryja, czy później do męża, że wolałaby, żeby córka nie żyła. Także myślę, że te relacje były naprawdę bardzo skomplikowane i trudne. Później, co było taką wisienką na torcie, żeby Konopnicka się całkowicie odwróciła od swojej córki, była nieudana próba samobójcza Heleny. I kiedy właśnie jednak przeżyła, Konopnicka uznała, że z jej strony jest to podłość. Po drugie, córka Heleny oskarżyła ją o nakłanianie do popełniania samobójstwa, przekazała policji swoje pamiętniki i matka musiała się tłumaczyć, że nie brała w tym żadnego udziału. I to wszystko spowodowało, że
Konopnicka już nawet nie była w stanie wymawiać jej imienia. Pisała o niej albo H, albo Hel, albo ta potwora. Już całkowicie nie miała żadnych pozytywnych uczuć do swojego dziecka. I kiedy za wszystkie wykroczenia, których dopuściła się Helena, groziła jej zsyłka na Sybir albo więzienie, dla Konopnickiej już to było za dużo i ona postanowiła, że musi się odciąć raz na zawsze od swojej córki i wyjechać za granicę. I po wyjeździe Konopnickiej z Warszawy sąd uznał, że Helena że ma zaburzenia psychiczne, w związku z czym trafiła do szpitala psychiatrycznego, potem z kolejnych szpitali co rusz uciekała, na jakiś czas przyjął ją Jan do siebie. No niestety nie wiadomo, jakie były jej dalsze losy, ponieważ kiedy Konopnicka wyjechała, miała już problem z głowy, już praktycznie w ogóle nie pisała o Helenie w jakikolwiek sposób. Córki pozostałe Konopnickiej starały się wymazać wszystkie informacje, które właśnie dotyczyły ich psychicznie chorej siostry, tak żeby nie zaburzyć tego dobrego wizerunku, który Konopnicka wokół swojego macierzyństwa stwarzała. I do dzisiaj nie wiadomo, co się stało z tą dziewczyną, gdzie zmarła, kiedy zmarła, co się stało z jej dzieckiem, także wydaje mi się, że ta chęć Konopnickiej, żeby wykluczyć córkę z rodziny, zresztą namawiała też męża do tego, żeby się jej wyrzec publicznie i odebrać jej nazwisko, żeby nie plamiła nazwiska Konopnickich. No tutaj się spełniło. Bardzo smutna historia, bardzo trudna historia. Myślę, że naprawdę rzadko zdarza się tak, żeby rodzice, właściwie głównie Konopnicka, ponieważ ojciec właściwie na każdym etapie kochał córkę. Z drugiej strony też, jeszcze taka dygresja, też nie miała wobec niej żadnych obowiązków. Za wszystko odpowiadała Maria, która była nie tylko popularna, ale która miała też pieniądze, żeby potem innych ludzi spłacać. Także no wydaje mi się, że matka była w dużo gorszej sytuacji niż ojciec i być może stąd wynikała ta jej niechęć i po prostu potrzeba ucieczki od tej dziewczyny. Najmłodsza córka Konopnickiej, Laura, była najbardziej podobna osobowością, temperamentem, też taką ekspresją swojej seksualności do właśnie Heleny, w związku z czym Konopnicka za wszelką cenę starała się je rozdzielić, ponieważ uważała, że Helena ma destrukcyjny wpływ na młodszą siostrę. Laura, podobnie jak Helena, bardzo nie chciała zostać nauczycielką, uwielbiała bawić się, chodzić na przyjęcia, bardzo podobała się mężczyznom, była niezwykle atrakcyjną młodą kobietą, w związku z czym Konopnicka, żeby zapobiec niechcianej ciąży kolejnej w swojej rodzinie, postanowiła jak najszybciej wydać za mąż Laurę i tak faktycznie się stało. Laura ożeniła się z prawnikiem Pytlińskim, natomiast szybko również oznajmiła, że chce zostać aktorką. I według Konopnickiej właśnie małżeństwo i macierzyństwo mogłoby ją ustrzec od pracy w teatrze. Niestety Laura spotkała na swojej drodze Przybyszewskiego, ponieważ obracała się w środowisku artystów, a Przybyszewski głosił hasła sztuka dla sztuki, wolność płci, rozbił już małżeństwo Kasprowiczów, więc i Lorkę zachęcał do tego, żeby zrzuciła z siebie więzy małżeńskie i po prostu zaczęła robić to, co kocha, czyli żeby została aktorką. Konopnicka nienawidziła Przybyszewskiego, nazywała go szelmą modernistą, zwyrodniałym indywiduum epoki, no ale niestety Laura była na tyle zauroczona nim i pod jego wpływem, że w 1902 roku postanowiła opuścić swojego męża i zająć się aktorstwem. To, co jest takie dość zaskakujące, to to, że Konopnicka zrobiła 30 lat wcześniej dokładnie to samo, czyli zostawiła męża po to, żeby zajmować się swoją sztuką, pisarstwem. Natomiast kiedy zrobiła to jej córka, Konopnicka absolutnie nie mogła tego zaakceptować i właściwie przez całą karierę swojej córki utrudniała jej realizację swojego marzenia. Wiemy z listów, że Konopnicka, kiedy dowiedziała się o tym, że Laura ma być zatrudniona na krakowskiej scenie, napisała do dyrektora Kotarbińskiego, że Laura jest słabego zdrowia, że zrobi wielką przykrość, jeżeli zostanie aktorką swojemu mężowi.
i że jeżeli mimo wszystko Kotarbiński zatrudni ją, to Konopnicka zrezygnuje z wystąpienia w Krakowie i właśnie będzie to winą dyrektora. Więc tutaj nawet zastosowała szantaż tylko po to, żeby córce utrudnić możliwość zatrudnienia się w teatrze. Nikomu nie przyznała się do tego, ani do innych działań, które później czyniła właśnie w tym samym celu. Może ze wstydu, może, no nie wiem, nie chciała się przyznać, że córce podcina skrzydła. Nie wiem do końca, dlaczego to robiła. Konopnicka zdecydowanie uważała, że aktorki nie cieszą się dobrą sławą i że nie jest to absolutnie zawód dla młodej kobiety, więc być może chciała się, nie wiem, zatroszczyć o córkę i nie chciała, żeby spotkało ją jakieś potępienie czy właśnie brak szacunku społeczeństwa. Może bała się też o swoją pozycję, ponieważ była już uznawana za narodową wieszczkę i miała bardzo wysoką pozycję, więc może bała się, że jeżeli jej córka zostanie aktorką, to po prostu dla niej to też będzie jakaś ujma. Nie wiem, może też bała się, że córka stanie się na tyle popularna, że przyćmi sławę matki. Teorii może być mnóstwo. Faktem jest, że Lorka pomimo przeszkód zatrudniła się w trupie aktorskiej na prowincji, gdzie zyskała dość sporą sławę. I dopiero po śmierci matki, po odejściu Kotarbińskiego trafiła na krakowską scenę i jakby już będąc po 40 roku życia zrobiła dla teatru tak wiele, że jest uznawana do dzisiaj za jedną z najlepszych aktorek krakowskich tamtego okresu. Fakt, ile wiemy na temat Konopnickiej, zawdzięczamy głównie Laurze i Zofii, ponieważ córki Konopnickiej bardzo dbały o to, żeby nic nie mogło zaszkodzić temu pomnikowi, który Konopnicka stworzyła za życia. Także dziewczyny niszczyły wszelkie dowody, czy to w listach, czy jakiekolwiek inne, które mogłyby szargać opinię na temat matki. I wracając do wyjazdu Konopnickiej z Warszawy po 12 latach życia w niej, innym powodem, obok tego związanego z córką, była relacja nawiązana z 19 lat młodszą malarką, Marią Dulębianką, z którą najprawdopodobniej Konopnicka przez resztę swojego życia była w związku. Maria Dulębianka została bardzo ciepło przyjęta przez dzieci Konopnickiej. Była feministką, także obok twórczości zajmowała się również aktywizmem i walką o prawa kobiet, a było do zrobienia wtedy bardzo dużo. Dulębianka zajmowała się między innymi prawem kobiet do studiowania kierunków artystycznych, oczywiście prawa do głosu, ale też sprzeciwiała się mężczyznom, którzy wypowiadali się publicznie na temat tego, jaką rolę w społeczeństwie kobieta powinna pełnić. Zresztą wtedy też funkcjonowały takie przykazania dla kobiet, żeby nie cenić niczego więcej nad miłość męża swego, więc no to przekonanie, że rola kobiety ogranicza się tylko do żony i matki, było powszechne. I tak Dulębianka albo ze względu na swoją orientację, albo ze względu na emancypację nosiła krótko obcięte włosy, chodziła w surducie z monoklem, jeździła na pojazdach, które były przeznaczone wyłącznie dla mężczyzn, uprawiała sport. Konopnicka o niej mówiła Pietrek albo Pietrek z powycieranymi łokciami. Pomimo sporej różnicy wieku, to właśnie Dulębianka pełniła taką rolę opiekunki Marii. Nawet dzieci Konopnickiej często zwracały się właśnie do niej po prośbę czy o pomoc, a nie do własnej matki. Także wydaje mi się, że ta relacja między nimi, która trwała chyba najdłużej ze wszystkich relacji, w jakich Konopnicka była, wydawała się taka właśnie bardzo harmonijna, bardzo głęboka, bardzo bliska. To właśnie Dulębianka towarzyszyła Konopnickiej przez te wszystkie lata, prawie 20 lat podróżowania po różnych europejskich miastach, a potem zamieszkała z Konopnicką w Żarnowcu. Jeżeli chodzi o warunki życia, warunki pracy
w których przyszło funkcjonować Dulębiance i Konopnickiej poza granicami Polski, to były one niezwykle trudne i ciężkie. Bywało tak, że w zimie Konopnicka spała pod 4 kołdrami, ponieważ mieszkała w jakichś nieogrzewanych pokojach, które nazywała małymi ciupkami, czy tam ciupakami, ciupeczkami. Podróżował zwykle 3. klasą, ponieważ nie było je stać na droższe bilety. No niestety ta popularność Konopnickiej, tytuł wieszczki nie przekładał się na płynność finansową, więc kobiety często musiały się zapożyczać, zastawiać w lombardach albo pożyczać od przyjaciół, znajomych pieniądze, żeby właśnie mieć na czynsz. Konopnicka podobno śmiała się, że kiedy Dulębianka nie miała pieniędzy, to i tak chodziła z tak dumną miną, że za granicą ludzie brali ją za bogatą Angielkę albo Amerykankę. Ale faktem jest, że naprawdę było im bardzo ciężko, ale mimo to Konopnicka, pomimo licznych propozycji, nigdy nie przyjęła właśnie stałej pracy, ponieważ uważała, że jako artystka, jako twórca musi ocierać się o prawdziwe życie, musi doświadczać, musi odczuwać rzeczywistość taką, jaką jest. W związku z czym, żeby nie wpłynąć negatywnie na swoją twórczość, po prostu wolała żyć w trudniejszych warunkach, ale będąc wolną osobą, niż być przywiązaną do pracy, żyć w ciepełku, w bezpieczeństwie i przez to nie wiem, nie mieć natchnienia, nie mieć inspiracji, nie doświadczać tego, co potem opisywała w swoich utworach. W 1900 roku Maria Konopnicka otrzymała pierwszą nagrodę za poemat przez Głębinę, zwyciężając modernistów, co było dla niej bardzo satysfakcjonujące, ponieważ hasła sztuka dla sztuki uważała za herezję. Potem otrzymała nagrodę za całokształt twórczości od miasta Lwowa. Także jej sytuacja finansowa troszkę się poprawiła. To był też taki moment, w którym ona zaczęła pisać dzieło swojego życia, przynajmniej tak, za takie go uważała. I był to utwór, który traktował o problemie, jakim było mamienie na masową skalę polskich chłopów, żeby wyjeżdżali do Brazylii do pracy. Tam miały ich czekać dużo lepsze warunki do pracy i życia niż w Polsce, natomiast było to oszustwo, manipulacja. I właśnie kiedy niektóre rodziny wracały z Brazylii już do Europy, Konopnicka rozmawiała z nimi, poznała Józefa Balcerzaka, który był prototypem postaci, rozmawiała z nimi, spisywała ich wspomnienia, doświadczenia i tak właśnie powstawał przez 20 lat dosłownie utwór, który Konopnicka uwielbiała, kochała, włożyła w niego bardzo dużo pracy, a który teraz jest uznawany za jedno z dzieł, które nie zasługują zbytnio na uwagę. Tekst, który przyniósł Konopnickiej najwięcej popularności jeszcze za życia, to była Rota, która konkurowała z Mazurkiem Dąbrowskiego. I ona też powstała na skutek doświadczeń, wydarzeń, których świadkiem była Konopnicka, ponieważ Rota oczywiście traktuje o strajku szkolnym dzieci, uczniów we wrześni. Konopnicką bardzo oburzyło to, jak władze pruskie potraktowały polskie dzieci, w związku z czym nie dość, że napisała pełen oburzenia wiersz na ten temat, to starała się zwrócić uwagę całej Europy Zachodniej właśnie na to wydarzenie, więc pisała artykuły do prasy, zbierała podpisy kobiet, również Niemek, pod protestem w związku właśnie z zachowaniem władz pruskich, a kiedy na przykład Wilhelm II otrzymał tytuł honoris causa na angielskim Oksfordzie, Konopnicka napisała w prasie, że jest on gwałcicielem praw ludzkich. Wyrażała całkowity sprzeciw wobec jego władzy i polityki. Konopnicka obok tekstów patriotycznych, wierszy patriotycznych, które podejrzewam, że już pisała na kolanie, ponieważ tych zamówień było bardzo dużo i też do tych tekstów ona nie do końca się przywiązywała. Pisała również poezję, dojrzałą kobiecą poezję, która jednak nie przyniosła jej tak dużej sławy i nie była tak lubiana jak właśnie te teksty, które dotykały spraw ojczyźnianych.
W związku z jubileuszem Marii Konopnickiej odprawiono ogromne przyjęcie, wielodniowe przyjęcia właściwie w Krakowie i we Lwowie, ponieważ tam była mniejsza cenzura niż pod zaborem rosyjskim. I spełniono największe pragnienie, marzenie Marii Konopnickiej i od narodu polskiego. Otrzymała ona dworek w Żarnowcu, o co też postarała się Orzeszkowa, żeby właśnie spełnić to największe marzenie Konopnickiej. No i tak się właśnie stało, że po 20 latach tułaczki po wielu europejskich miastach Konopnicka razem z Dulębianką zamieszkały w Żarnowcu, w dworku. Pomimo wcześniejszych ustaleń z dziećmi, że jedno z nich z nią zamieszka, albo że będą ją odwiedzać wnuki, do tego nie doszło. Wydaje mi się, że Maria do końca chciała zapewnić sobie jakieś, nie wiem, jakiś azyl, poczucie bezpieczeństwa i nie pozwoliła ani swojemu mężowi, ani dzieciom, ani wnukom odwiedzać jej. Zresztą sama, zanim dostała ten dworek, pisała Orzeszkowej, że nie wyobraża sobie na starość zamieszkać z którymś z jej dzieci, ponieważ szybko by wpadła w depresję duchową. Także wydaje mi się, że ta potrzeba życia z daleka od swojej rodziny była w niej naprawdę bardzo silna. Jeżeli chodzi o życie w swoim dworku, o życie na wsi, Konopnicka była bardzo szczęśliwa i zadowolona. Była bardzo wdzięczna Orzeszkowej za załatwienie tej sprawy i Polakom za ten dar. Natomiast to, co ją irytowało, to to, że chłopi potrafili do niej przychodzić o 7 nad ranem i rozmawiać o polityce, ponieważ byli ciekawi jej zdania. Ciągle też prosili ją o pomoc, o radę. Także nie miała tam takiego spokoju, o jakim marzyła, ale wkrótce przyzwyczaiła się. No też była na tyle aktywną kobietą po 60 roku życia, że no, jej życie było wielobarwne, pełne. Podobno szokowały z Dulębianką społeczność swoim trybem życia, tym, że uprawiają sport, jeżdżą na różnych mechanizmach, pojazdach, których nazw nie pamiętam, ale generalnie był to dla nich bardzo dobry czas. Wiosną 1910 roku zmarła Eliza Orzeszkowa, co było oczywiście dla Konopnickiej, jej wieloletniej przyjaciółki, ogromną stratą. Niestety jesienią tego samego roku podupada na zdrowiu Maria Konopnicka i 8 października właśnie 1910 roku umiera w sanatorium w otoczeniu swojej rodziny najbliższej, Dulębianki. Wybucha oczywiście żałoba narodowa, nieoficjalna w 3 zaborach, manifestacje patriotyczne i chowają Konopnicką na cmentarzu w Lwowie. Tak jak mówiłam wcześniej, nie pojawia się duchowieństwo na tej ceremonii, ponieważ uważają, że styl życia, to o czym pisała Konopnicka, spowodowało, że nie można uznać ją za prawdziwą katoliczkę. Na koniec tylko dodam, że po śmierci Konopnickiej Maria Dulębianka rzuciła się w wir pracy, nigdy nie wyszła za mąż, ciągle walczyła o prawa kobiet i w 1919 roku zmarła, ponieważ zaraziła się tyfusem od polskich jeńców wojennych, którymi się opiekowała. Pochowano ją zgodnie z jej wolą w tym samym grobie, gdzie spoczywała Maria Konopnicka, natomiast po jakimś czasie przeniesiono jej zwłoki na cmentarz Orląt, prawdopodobnie dlatego, żeby właśnie zatrzeć pamięć o relacji tych 2 kobiet. Taka to była nasza wieszczka narodowa. Myślę, że miała bardzo trudne, bardzo intensywne życie, pełne strat, różnych doświadczeń. Na pewno nie była ideałem, który mogliśmy sobie wyobrażać, ponieważ kiedy przyjrzymy się faktom, jej relacjom, okazuje się, że była to naprawdę bardzo skomplikowana kobieta. Ale wydaje mi się, że jej życiorys jest na tyle ciekawy, że warto go znać i warto poprzez właśnie jej biografię przyglądać się jej twórczości, ponieważ to, czego doświadczała, miało ogromny wpływ na to, co tworzyła. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. W kolejnym odcinku przenosimy się do Francji, do Paryża. Pozostajemy co prawda w XIX i XX wieku, natomiast przyjrzymy się pewnej rzeźbiarce, której życiorys jest absolutnie niesamowity. Także zapraszam.